Cześć, tu Wiesława. Drodzy widzowie, zapraszam na kolejny odcinek z Emilii Romanii. Dzisiaj jedziemy do Rawenny. Ale najpierw zjemy śniadanie w Bolonii. I tutaj w barze, którym zaczynamy dzień, zwykle tętniącym gwarem, dzisiaj był dziwnie pusty. Ulice również ciche, mimo że jest czwartek. Okazało się, że dzisiaj, czyli 25 kwietnia, Włosi obchodzą święto, Dzień Wyzwolenia, a więc dzień wolny od pracy. W związku z tym i nasze plany musiały ulec małej zmianie, bowiem musieliśmy skorzystać ze świątecznego rozkładu jazdy autobusu, a następnie pociągu. Takie niespodzianki zdarzają się w podróży, ale siedzimy już w pociągu i jedziemy do Rawenny, podziwiając widoki za oknem, między innymi hektary winnic i sadów. Jesteśmy na miejscu, w Rawennie. Z dworca idziemy wysadzaną platanami Via Luigi Carlo Farini i już po kilku krokach trafiamy do Bazyliki Świętego Jana Ewangelisty zbudowanej w V wieku naszej ery na życzenie Galli Placydii jako wotum wobec świętego Jana Ewangelisty w podzięce za szczęśliwą podróż morską z Konstantynopola do Rawenny. W średniowieczu przed wejściem wznosił się kwadratowy portyk zastąpiony obecnie murem z piękną bramą z XIV wieku. W 1944 roku kościół został poważnie zniszczony przez atak powietrzny. Wnętrze kościoła podzielone jest na nawę główną i dwie boczne. Możemy w nim podziwiać ocalałe fragmenty pięknych mozaik, przedstawiających m.in. zwierzęta i sceny z czwartej krucjaty przy dźwiękach chóralnej muzyki. Mijamy pomnik poległych za niepodległość. Kolejne uliczki doprowadzają nas na główny plac miasta, Piazza del Popolo, na którym odbywają się uroczystości związane z dzisiejszym świętem. Początki istnienia tej przestrzeni datuje się na drugą połowę XIII wieku, w czasach panowania rodu da Polenta. Na przestrzeni wieków plac zmieniał swój wygląd. W 1696 roku gruntownie odnowiono Pałac Apostolski, w którym dziś mieści się prefektura. W miejscu Palazzo della Torre del Orologio, który teraz widzimy, stały niegdyś kościoły San Marco i San Sebastiano. Po przeciwnej stronie placu widzimy obiekty będące śladem obecności Wenecjan w Rawennie. Mianowicie dwie granitowe kolumny. Na szczycie jednej umieszczono posąg świętego Apolinarego, patrona miasta, a na szczycie drugiej za czasów weneckich widniał lew świętego Marka, później zastąpiony posągiem świętego Vitalisa, oraz Palazzo Merlato z charakterystycznymi kolumnami nośnymi i balkonem i pozostałościami fresków. Wokół placu znajdziemy wiele kawiarni i restauracji, co sprawia, że miejsce to nieustannie tętni życiem i gwarem, nie tylko od święta. Przemierzamy urocze uliczki pełne spacerujących, korzystających z dnia wolnego od pracy. Mijamy liczne lodziarnie,
oraz miejsca, w których zjemy piadinę, która wywodzi się właśnie z Rawenny. Docieramy do Piazza Andrea Costa, gdzie znajduje się Mercato, a w nim oczywiście kupimy lokalne produkty. Zjemy piadinę oraz inne dania w licznych restauracjach. Nie zapominajmy, że zaledwie kilka kilometrów dzieli nas od wybrzeża Adriatyku, zatem możemy liczyć również na świeżutkie ryby i owoce morza. Czas ruszać w dalszą drogę, bo przed nami najważniejsze zabytki Rawenny. Symbolicznie przejdziemy przez bramę miejską Porta Adriana, a stąd już parę kroków do słynącej z przepięknych raweńskich mozaik Bazyliki Świętego Vitalisa. Najpierw kupimy bilet, po który trzeba trochę odstać w kolejce, co załatwi Krzysiek, a ja tymczasem pozachwycam się kwiatami. Nasz bilet obejmował 5 zabytków, a zaczniemy od Mausoleum Galli Placidi, czyli budowli grobowej córki Teodozjusza I Wielkiego, powstałej w pierwszej połowie V wieku. We wnętrzu kopuła zdobiona jest niebieską mozaiką ze złotym krzyżem. Na ścianach przedstawiono 8 apostołów oraz gołębie pijące wodę życia. Obiekt jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przechodzimy do Bazyliki Świętego Vitalisa, której budowę rozpoczęto w czasach gockiego króla Teodoryka Wielkiego w roku 527 i ukończono już za czasów Justyniana w 548. Zewnętrze kościoła, wykonane z czerwonej cegły, robi dość surowe wrażenie, ale wchodząc do środka przenosimy się w czasy Bizancjum za sprawą najlepiej zachowanych poza Konstantynopolem bizantyjskich mozaik. Nad kolumną w nawie głównej znajdują się freski ze scenami ze Starego Testamentu. Na ścianach apsydy znajdują się 2 słynne mozaiki. Po jednej stronie przedstawiająca Justyniana w purpurowym płaszczu ze złotą aureolą w otoczeniu gwardii, po drugiej stronie znajduje się cesarzowa Teodora w otoczeniu służby. Koszt budowy kościoła wynosił ponad 20 000 sztuk złota. Dzisiaj wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tutaj pragnę jeszcze dodać, że mimo iż Rawenna nie jest tak popularna jak inne miasta włoskie, Florencja, Rzym czy Mediolan, to jednak tutaj stacjonowała na Adriatyku flota rzymska i za czasów Flawiusza Honoriusza Rawenna stała się drugą stolicą cesarstwa, a później była stolicą zachodniej części Cesarstwa Bizantyjskiego.
Opuszczamy teren bazyliki. Pogoda znacznie się poprawiła i tym przyjemniej spaceruje się w poszukiwaniu kolejnych ciekawych miejsc. Mijamy plac Kennedy'ego z budynkiem Stowarzyszenia Inwalidów Wojennych oraz XVII-wiecznym Palazzo Rasponi delle Teste. Obecnie mieszczą się w nim biura Urzędu Miasta. Przed nami Baptysterium Neoniano, powstałe z przebudowanej łaźni rzymskiej w V wieku naszej ery. We wnętrzu centralną część zajmuje basen chrzcielny. W pasie nisz okiennych biegnie ciąg arkad ozdobionych płaskorzeźbami postaci 16 proroków. Kopułę zdobi mozaika z V wieku, której centrum stanowi przedstawienie chrztu Jezusa w Jordanie. Na ścianach znajdziemy motywy roślinne i zoomorficzne oraz przedstawiające wizerunki 12 apostołów. Baptysterium również jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obok baptysterium, na tyłach katedry, znajduje się Muzeum Arcybiskupie, Museo Arcivescovile. Zobaczymy tutaj m.in. sarkofagi, fragmenty mozaik z XII wieku. Ciekawym eksponatem jest rozeta, będąca kalendarzem paschalnym, oraz katedra wykonana z kości słoniowej z epoki bizantyjskiej z VI wieku. W muzeum znajduje się również kaplica świętego Andrzeja, bogato zdobiona mozaikami, zbudowana przez biskupa Piotra I za panowania Teodoryka. Zobaczymy również wiele obrazów oraz złotych, a skromnych naczyń liturgicznych. Prawdziwa przyjemność spacerować ulicami miasta w słoneczny dzień, mając świadomość, że kiedyś przechadzał się również nimi znamienity mieszkaniec Rawenny, poeta, filozof, polityk, autor boskiej komedii uznawanej za arcydzieło literatury średniowiecza Dante Alighieri. W tak zwanej strefie Dantego zobaczyć możemy jego dom oraz grobowiec tuż przy Bazylice Świętego Franciszka. Zobaczymy również pomnik poety, a dalej teatr jego imienia.
zróbmy króciutką przerwę na obiad. Dzisiaj stawiamy na porcję ravioli i lasagne. Szybciutko przenosimy się do kolejnego zabytkowego obiektu – Bazylika San Apollinare Nuovo. Kościół został zbudowany na początku VI wieku przez króla Ostrogotów Teodoryka jako kaplica pałacowa przeznaczona dla Arian. Za czasów Justyniana Wielkiego kościół był ponownie konsekrowany, a wezwanie świętego Apollinarego zyskał po sprowadzeniu relikwii tego świętego w IX wieku. Świątynia zbudowana jest z czerwonej cegły, a wnętrze składa się z 3 naw. Ściany boczne dekorowane są mozaikami przedstawiającymi sceny z Nowego Testamentu, cuda i mękę Jezusa. Między oknami przedstawiono postacie apostołów i proroków. Pas dolny przedstawiał pierwotnie orszak Teodoryka po jednej i orszak królowej po drugiej stronie, później zmodyfikowane na postacie męczenników i męczennic. Można chwilę odpocząć na wewnętrznym dziedzińcu wśród zieleni, a w dalszej części zobaczyć jeszcze multimedialną wystawę na temat bazyliki, która jest również wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nieopodal Bazyliki Apollinarego znajdują się ruiny Pałacu Teodoryka. W przeciwnym kierunku dość daleko stąd znajduje się jeszcze jego mauzoleum. Ciekawy obiekt, my niestety nie zdołaliśmy tam dotrzeć. Za to przeszliśmy bramą Porta Nuova. W pobliżu bramy jest miejski park, duży plac z fontanną przy Museo d'Arte di Ravenna, a w sąsiedztwie Basilica di Santa Maria in Porto. Ravenna jest naprawdę przepiękna i taka spokojna i warta zobaczenia, zwłaszcza gdy jest piękna pogoda, naprawdę żal wyjeżdżać. Dlatego jeszcze wrócimy na Piazza del Popolo, posiedzieć przy aperitivo, chłonąć atmosferę, wsłuchując się w odgłosy włoskich rozmów, bo turystów innych nacji było tutaj naprawdę niewielu. Na koniec malutki bonus, albowiem przechodząc dworcowym tunelem trafiamy nad kanał Corsini w dzielnicy Darsena, który rozciąga się po horyzont aż do Adriatyku. Dzisiejszym filmem z Ravenny kończymy pobyt w Emilii Romanii. Dziękuję, że byliście z nami. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, to zachęcam do oglądania i jak zawsze nie zapomnijcie o łapce i o komentarzu. Do zobaczenia!